Wrzątek w ogrodzie. Agrest, porzeczka, malina. Czy mieliście problemy z mączniakiem i innymi szkodnikami? Czy wiecie, że dużo może pomóc oblanie ich wrzątkiem? Aby pomóc, a nie zaszkodzić, trzeba wiedzieć, kiedy to zrobić. Jaka musi być ilość ukropu na krzak? Bo przecież chcemy pomóc, a nie zniszczyć. Po takim zabiegu owoce są większe i liczniejsze. Jeżeli macie ten problem i chcecie poznać tę metodę, to wysłuchajcie dalszej części. Jak ja lubię takie ekologiczne inności, w ogrodzie też może być ciekawie. Kiedy i dlaczego podlewać porzeczki wrzącą wodą? Wszyscy ogrodnicy powinni o tym wiedzieć. Wśród właścicieli działek ogrodniczych powszechna jest opinia o niebezpieczeństwie polewania roślin wrzątkiem. Częściowo ogrodnicy mają rację. Podlewanie upraw ogrodowych bardzo gorącą wodą naprawdę zaskakuje, ponieważ dla zdecydowanej większości roślin taki zabieg to poważny stres. Jednak nadal istnieją wyjątki od tej reguły. Czasami więc warto polać porzeczki wrzątkiem, ale ważne jest, aby nie popełnić błędu. Powyższa metoda nie zadziała we wszystkich przypadkach. Po co używać wrzątku w ogrodzie? Ciepła woda to tani sposób na ochronę krzewów przed różnymi dolegliwościami i niebezpiecznymi owadami. Tyle w skrócie. Zaraz wytłumaczę to dokładniej. Oczywiście w wyspecjalizowanych sklepach możemy kupić preparaty, które zadziałają znacznie wcześniej. Jednak gotowana woda jest to sposób znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu. Nie ma wszędobylskiej chemii. Szczególnie ważne jest to dla osób, które tak jak ja prowadzą swoje uprawy wyłącznie w sposób ekologiczny. Efektem podlewania porzeczek wodą o wysokiej temperaturze jest eliminacja niebezpiecznych larw i zwiększenie szans na dobre zbiory. Kiedy porzeczki można zalać wrzątkiem? Zabieg można przeprowadzić tylko w określonym czasie. Gorąca woda będzie miała pozytywny wpływ na rośliny dopiero wtedy, gdy zaczną się one budzić po zimie, ale nie zaobserwowano jeszcze pękania pąków. Zwykle dzieje się to wczesną wiosną lub nawet pod koniec kalendarzowej zimy. Najprawdopodobniej w połowie marca na polanie porzeczki wrzątkiem będzie już za późno. Wiem, że wiele osób uważa tę metodę za co najmniej dziwną. Ale dlaczego? Bo nigdy się z tym nie spotkały. Ale czy to znaczy, że niedobra, nieskuteczna? Wręcz przeciwnie, jest rewelacyjna, tania i ekologiczna. Uprawiając w ogrodzie krzewy jagodowe, ogrodnicy napotykają poważne problemy. Uszkodzenia roślin w wyniku ataków szkodników i rozprzestrzeniania się różnych chorób. Wielu ekspertów radzi dość ekstremalną metodę. Wczesną wiosną oblać porzeczkę i agres wrzącą wodą. Metoda jest uważana za bardzo skuteczną, ale aby rośliny nie uległy uszkodzeniu, konieczne jest dokładne określenie czasu, techniki i szczegółów tego zabiegu. Być może uprawa agrestu jest możliwa i bez użycia wrzącej wody, jednak po jej zastosowaniu zbiory jagód będą znacznie bardziej obfite i lepsze, jeśli na czas zniszczymy szkodniki i źródła chorób. Chociaż ta metoda jest niezwykła, ale nieszkodliwa ekologicznie i bardzo skuteczna. Dlaczego agres oblewamy wiosną wrzącą wodą? Najczęstszą chorobą agrestu i porzeczki jest mączniak prawdziwy. Z powodu chorób i szkodników możemy całkowicie stracić zbiory. Nie ignorujmy choroby przy pierwszych objawach, które sprowadzają się do pojawienia się białego nalotu na liściach i jagodach. Na zewnątrz wygląda jak mąka rozrzucana po gałęziach. W rzeczywistości są to zarodniki grzyba, który rozprzestrzenia się niesamowitą prędkością. Po zakażeniu mączniakiem gałęzie krzewów wyginają się, wysychają i giną.
Jest wiele odmian agrestu i porzeczki, które są bardziej odporne na tę chorobę, ale są też takie, które zarażają się w pierwszym roku po posadzeniu. Wraz z porażeniem jagód agrestu nabierają one sztywności, niemożliwe jest ich zjedzenie. Wiele chemikaliów i wyciągów jest bezsilnych w walce z tą chorobą, ale leczenie wrzątkiem, wodą, porzeczek i agrestu na wiosnę daje dobry wynik. Powodem jest wrażliwość patogenów mączniaka prawdziwego na obróbkę cieplną. Pomaga ona również w niszczeniu szkodników owadów, które hibernują na krzewach agrestu i porzeczkach. Motyle, mszyce, ćmy pączkowe, muszki żółciowe, owady tarczowe. Jeśli na agres wylewa się wrzącą wodę, można pozbyć się nie tylko dorosłych osobników, ale także kokonów, jaj i zarodników, które są niedostępne nawet dla preparatów chemicznych. Wrząca woda pomaga zniszczyć najbardziej powszechnego szkodnika, wielkopąkowca porzeczkowego. Wczesną wiosną samice składają jaja w młodych pąkach agrestu i porzeczki. Rozwijające się larwy zasiedlają wszystkie nowe pąki i zamieniają je w nadęte, czyli nienaturalnie powiększone pąki. Później z nich rozwijają się słabe pędy, a kleszcze przenoszą różne choroby. Jeśli agres i porzeczki są właściwie polane wczesną wiosną wrzącą wodą, wówczas można przerwać zarówno rozprzestrzenianie się roztoczy, jak i szereg chorób bakteryjnych. Jakie są korzyści z leczenia? Aby uzyskać większy efekt, do wody dodaje się nadmanganian potasu, jasnoróżowy roztwór, lub zwykłą sól kuchenną w ilości 60 g na 10 litrów wrzącej wody. Działania przygotowawcze. Wiosną, podczas oblewania krzewów agrestu wrzącą wodą, konieczne jest sporządzenie planu działania, aby skutecznie wykorzystać czas, w którym woda nie ochładza się podczas zabiegu i w wyniku zabiegu osiągamy pożądany skutek. Jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo i na czas, uwalniamy krzewy od tego problemu. Po wykryciu obrzękniętych pąków z kleszczem trzeba je wyrwać i usuwać. Najpierw musimy określić, które krzewy agrestu i porzeczki należy oblać wrzącą wodą. Ponadto konieczne jest obwiązanie gałęzi sznurkiem, zmniejszając tym samym obszar polewania i upraszczając sam proces. Jeśli krzewy porzeczki lub system korzeniowy agrestu znajdują się blisko powierzchni gleby, powinny być zabezpieczone i musimy chronić je przed oparzeniami. W tym celu można użyć dowolnych dostępnych materiałów, desek, sklejki, łupków, po prostu czymś obłożyć. Jako główne narzędzie stosujemy metalową konewkę z sitkiem. Tworzywo sztuczne nie nadaje się do tego, ponieważ pod działaniem wrzącej wody narzędzie może zostać zdeformowane. Po zagotowaniu wody wlewa się ją do metalowej konewki, ochładza nieco, osiągając żądaną temperaturę, tak 80–90 stopni Celsjusza. Krzew jest polewany w jednym miejscu nie dłużej niż 3 do 5 sekund. Jeśli roślina potrzebuje około 5 litrów wrzącej wody, wówczas musimy tak sobie wyliczyć, aby 5 litrów wody przypadało na jeden krzew. Jak wiosną polewać agres wrzącą wodą? Zabieg ten może podlegać wielu przepisom bezpieczeństwa. U osoby wykonującej zabieg ręce powinny być chronione grubymi rękawicami, ponieważ podczas podlewania metal może być bardzo gorący od wrzącej wody, czyli rączka konewki po prostu może nas parzyć. Konieczne jest sprawdzenie niezawodności zamocowania sitka rozpylającego konewki, aby uniknąć przypadkowego upadku jego z konewki w najważniejszym momencie. Konieczne jest dobranie odpowiednich butów,
tak aby nawet wtedy, gdy wylewamy wrzątek, stopy zostały bezpieczne. Warto upewnić się, że nie ma dzieci w pobliżu. Jeśli termin zabiegu już upłynął, pąki się obudziły, zaczęły puchnąć lub widoczne są już nowe liście, to absolutnie niemożliwe jest podlewanie roślin wrzącą wodą. Obróbka cieplna jest przenoszona na następny rok. W przeciwnym razie krzewy i korzenie mogą zostać poparzone wrzącą wodą i nieuchronnie umrą. Polewanie agrestu wrzącą wodą. Metoda ta od dawna jest szeroko stosowana przez ogrodników, ponieważ ma kilka zalet w stosunku do innych. Łatwość zabiegu. Wystarczy tylko konewka i gorąca woda. Niski budżet. Nie ma potrzeby dodatkowych wydatków. Wydajność. Po polaniu agrestu wrzącą wodą wczesną wiosną większość larw i drobnoustrojów chorobotwórczych umiera. Przyjazność dla środowiska. W przeciwieństwie do chemikaliów, metoda ta jest całkowicie bezpieczna dla ludzi. Jak pokazuje doświadczenie, rośliny tolerują lepsze zmiany pogody, niespodzianki klimatyczne i zimowe przymrozki, a szkodniki na nich pojawiają się niezwykle rzadko, jeśli zastosujemy wczesną wiosną wrzącą wodę na agres i krzewy czarnej porzeczki. Liście na takich krzewach są mocniejsze, jagody większe, pędy rozwijają się intensywniej. Do wad metody należą trudności w określeniu dokładnego czasu polewania oraz brak doświadczenia, który może prowadzić do oparzeń rośliny. Najlepiej oblać wrzącą wodą nasze krzewy po przestudiowaniu zasad rozwoju danej rośliny lub obserwacji doświadczonych ogrodników. Kiedy agres musimy polać wrzącą wodą? Agres oblewamy wrzącą wodą tylko w określonych porach roku. W przeciwnym razie istnieje szansa, że nie uda się osiągnąć celu lub nawet zniszczymy rośliny. Przybliżone warunki całej procedury pokrywają się z okresem zakończenia topnienia śniegu, gdy grubość jego pokrywy wynosi około 10 cm, a nadal leży w pobliżu krzewów agrestu i porzeczki. W tym czasie jest ciepło, nie ma mrozu nawet w nocy. W wielu regionach kraju takie warunki pogodowe występują w różnym czasie, ale generalnie należy podlewać do 15 marca. Określając czas, w którym najlepiej jest polewać agres za pomocą wrzącej wody, należy bardziej skupić się na warunkach klimatycznych w danym regionie, ponieważ pogoda często stanowi niespodziankę. Jak oblewać agres wiosną wrzącą wodą? Dzięki wrzącej wodzie stosowanej do niszczenia chorób i szkodników możliwe jest usunięcie krzaków z hibernacji, aby zwiększyć odporność roślin. Podlewanie krzewów rozpoczyna się pod koniec zimy, pierwszej dekady wiosny, przed rozpoczęciem przepływu soków i rozkwitu pąków. W tym celu wykonajmy serię kolejnych działań. Wodę podgrzewamy do 100 stopni Celsjusza. Wlewamy wrzątek do metalowej konewki z sitkiem. Z wysokości około pół metra polewamy gałęzie krzewów, porzeczki i agrestu, starając się równomiernie zwilżyć wszystkie gałęzie. Stosujemy wokół krzewów tę samą wodę. Przykryjmy ziemię pod krzewami folią lub materiałem dachowym na kilka dni. Pomaga zniszczyć larwy hibernujące pod rośliną, jaja owadów, szkodników, zarodniki grzybów wywołujących choroby, które niestety, ale mogą doprowadzić nasze krzewy do śmierci. Wrząca woda powinna być rozproszona zarówno nad systemem korzeniowym, jak i nad koroną, ale tak, aby go nie uszkodzić. Wokół krzewów polewamy tylko wtedy, gdy korzenie nie są zbyt blisko powierzchni ziemi.
Czy agrest też musimy polewać wrzącą wodą? Szkodniki w dużych ilościach, które zimują w dowolnym ogrodzie na agrestach i porzeczkach, są niezwykle niebezpieczne dla przyszłych zbiorów. Najlepszym sposobem radzenia sobie z nimi jest całkowite zniszczenie. Można to zrobić za pomocą środków owadobójczych, które są uważane za skuteczne, ale nie są nieszkodliwe dla ludzkiego ciała, ponieważ mogą gromadzić się w owocach i jagodach. Wylewanie wrzącej wody na krzew porzeczki agrestu wczesną wiosną było używane w czasie, gdy nie było takiej różnorodności chemikaliów, a choroby i szkodniki już istniały. Dzięki tej metodzie możliwe jest zniszczenie dużej liczby owadów w czasie, gdy śpią i nie mogą się ukryć ani odlecieć. Jeśli polejemy porzeczki agrest wrzącą wodą, wtedy czynniki chorobotwórcze są również zniszczone. Metoda jest popularna, nie jest uznawana za panaceum na ochronę roślin, ale czas udowodnił, że zgodnie z warunkami i zasadami polewania porzeczek i agrestów wrzącą wodą, jagody i liście na krzakach są czyste i wolne od objawów choroby. Nawet użycie wrzącej wody na wiosnę, aby zapobiec, daje duży plus w uzyskanym plonie. Wniosek. Wczesną wiosną, dawno temu, ludzie zaczęli polewać porzeczki agrest wrzącą wodą i nadal stosują tę staromodną metodę, pomimo ogromnego wyboru chemikaliów. Metoda nie jest absolutnym lekarstwem, które nie niszczy chorób i szkodników raz na zawsze i wymaga ostrożności, ale niezaprzeczalną zaletą tej metody jest jej przyjazność dla środowiska. Jest to jednorazowa kuracja wrzącą wodą na początku wiosny, która faktycznie uwalnia ogrodnika od obaw o zdrowie agrestu i porzeczek przez cały sezon. Kiedy rok temu powiedziałam o niej moim znajomym, niektórzy postanowili ją wypróbować. Zawsze powtarzam, boisz się, zastosuj to na jednym krzaku, a sam się przekonasz, czy warto i czy to działa. Komentarze, które dostałam od Danusi. Jolu, moje sparzone w styczniu wrzątkiem czarne porzeczki pierwszy raz zaowocowały bez choroby. Bardzo Ci dziękuję za ten post. Halina, też czytałam o tym, ale późno. W przyszłym roku spróbuję na części krzaków. Anna, ja też się chętnie dowiem, o co chodzi z tym wrzątkiem. Maria, ja pamiętałam o tym poście Joli, ale się nie odważyłam. Miałam dużo mszycy, jednak w przyszłym roku spróbuję, jak doczekam. Danusia, w styczniu lub później Jola wrzuciła post o polewaniu wrzątkiem krzaków czarnej porzeczki. Ponieważ 2 czarne porzeczki chorowały i szybko zasychały z marnymi owocami, postanowiłam spróbować je sparzyć tak, jak było w poście. Przesłałam Joli fotkę po sparzeniu, a Jola odpisała: już się boję. Niczym nie ryzykowałam. Nie mam dziś szkodników ani grzyba, a porzeczka piękną obrodziła. Jeszcze raz dziękuję Joli. Aneta, czy dotyczy to tylko czarnej porzeczki? A co z czerwoną i białą? Danusia, każdej porzeczki agrestu też. Sabina, sparzyć krzew czy ziemię? Bardzo proszę o odpowiedź. Danusia, cały krzew od czubka po ziemię. Związałam sznurkiem, więc było łatwo. Alina, no to i ja przetestuję. Już widzę miny sąsiadów, jak będę tym wrzątkiem lać z konewki w styczniu. Maria, hej Jolu, znowu coś się dowiedziałam, a czerwoną porzeczkę sparzę wrzątkiem zimą. Szkoda, że tak późno się dowiedziałam, bo agres wymieniłam na nowy. Barbara, ja też sparzyłam agres i owocuję. Do tej pory było trochę owoców, ale małe i opadały, a teraz są większe i ładny krzak się robi. Komentarzy było znacznie więcej, więc teraz przypomniałam o tym zabiegu nie tylko tym, których znam od lat, ale również chciałam się podzielić tymi wiadomościami z Wami. Jeśli macie problemy z tymi krzakami, to spróbujcie, a jeśli macie obawy,
obawy, bo metoda może komuś wydaje się dziwna, to chociaż wybierzcie najbardziej chory, bo i tak niczego dobrego z niego nie będzie. Gwarantuję wam, że jeżeli zrobicie wszystko zgodnie z tym, co dokładnie opisałam i nie przeoczycie najodpowiedniejszego terminu, to nie tylko uratujecie krzaczek, ale i to, na czym wam najbardziej zależy, czyli owocach.